Hej, dzisiaj będziemy robić dosyć nietypowy test, bo przykleimy do deski dodatkowy podkład. Na ten podkład przykleimy okładzinę, która jest już na maksymalnym podkładzie i uzyskamy w ten sposób grubość podkładu 2,15 plus 2,4 4,55, no bo teraz będę miał deskę, która będzie strasznie gruba. Wszystko już prawie wyschło. Wbijamy to do deski Funkbo B1. Test znajdziecie w opisie tej deski. Z historii wiadomo, że takich podkładów mega grubych używali kiedyś Japończycy. Dawało to jakiś niesamowity efekt, tylko kompletnie zero kontroli. Nikt nie wiedział, no przynajmniej takie są opowieści, nikt nie wiedział, co się w ogóle na stole dzieje. Dla widza to było straszne, ale się po prostu wycina. Wkładamy teraz warstwę kleju od góry. Kleimy to razem, łączymy wszystko. Jest mega długie przytrzymanie piłki. Jakaś masakra, co? To jest mega katapult. Ciekawe jak będzie. Moje pierwsze odczucia z gry tą okładziną są takie, że jest to katastrofalny brak kontroli. Kompletnie zero kontroli. Jest straszny katapult. Katapult, który nie pozwala piłki zmieścić w stół, jeżeli się bardzo szybko nie przemieścimy na nogach. Tak naprawdę zmianę szybkości ciężko ocenić. Przy okładkach, które mają mniejszy podkład, czujemy definitywnie, że piłka odbija się od deski i dostajemy impuls do dłoni. W przypadku tak grubego podkładu jest problem z tym, że okładzina nie pozwala nam tego impulsu przekazać do dłoni i deska zaczyna mieć mniejsze znaczenie w odbijaniu rakietką, ze względu na to, że po prostu jej nie czujemy. Rotacja zmieniła się w sposób nieprzewidywalny. Ciężko ocenić poziom rotacji zagrywany z tej okładziny, bo czasami przy lżejszych zagraniach na pewno, przy wrzutkach topspinowych ta rotacja była dużo mocniejsza, natomiast przy graniu takim mocniejszym tej rotacji już brakowało. Z strony mocny topspin, który czy tam zbicie powodowało to, że przeciwnik już tam nie miał praktycznie czego blokować, bo nie wiadomo jak to nawet zblokować. Kontrola na tak grubym podkładzie to jest tragedia. Tam nie ma żadnej kontroli, nie ma nic, co by powodowało to, że czujemy piłkę na desce. W jaki sposób można kierować tą rakietkę przy trudniejszych zagraniach. Jeżeli przeciwnik zmienia nam rotację, to nie jesteśmy w stanie się w jakiś tam sposób bardzo szybko skorygować tego. No to jest też pewnie długość grania, częstość grania takim sprzętem, ale jest to dużo trudniejsze w stosunku do grania takimi okładzinami na maksach. Serwis, który generujemy za pomocą tej okładziny na tak grubym podkładzie, jest zdecydowanie rotacyjny, ale nie jest krótki. Bardzo ciężko zagrać z takim dużym katapultem. Serwis krótki.
Na zbiciu nie czujemy kontroli. Tak jak mówiłem, kontrola zerowa. Trzeba się dobrze ustawić do każdej piłki, żeby zagrać mocno i precyzyjnie w stół. Blok na czymś takim to jest rzecz nieprzewidywalna. Za mocno czytać rotację przeciwnika. Coś takiego w ogóle nie wybacza błędów. Taka okładzina z takim grubym podkładem nie wybacza błędów. Trzeba cały czas patrzeć, co gra przeciwnik i ustawiać odpowiednio kontrakiety. Topspin jest w ogóle ciężki do zmieszczenia na stół. Do każdej piłki trzeba się bardzo szybko ustawiać. To nie wybacza błędów i trzeba być bardzo szybkim i bardzo dobrze ułożonym technicznie, żeby czymś takim w ogóle sobie poodbijać. No, kwestia wprawy, jeżeli ktoś czymś takim na pewno dłużej pogra, no to może się czymś takim pobawić. Jeżeli ktoś ma bardzo dobrze wyszkoloną rękę do tego, aby oszukiwać rotacją, to ta okładzina pozwoli na to, żeby tą rotacją oszukiwać w taki sposób, że po drugiej stronie osoba nie będzie wiedziała w ogóle, co się dzieje. Ta grubość delikatnie tylko zwiększyła ciężar całościowy zestawu, jednak no, niektórzy są wrażliwi na zmianę wagi. Ta okładzina zdecydowanie nie jest dla mnie. Jeżeli chcecie tą okładzinę, to macie na dole w opisie link do licytacji od złotóweczki. Dajcie, subskrybujcie, łapki w górę i wpisujcie komentarze, na przykład co byście chcieli, żebyśmy jeszcze przetestowali, co by was interesowało.